kupię wodę i pokażę wam trochę ceny, jakie są tutaj w sklepie. Konsumpcjonizm, gdzie ja to mam do plecaka schować? Patrzcie, jakie tam wagony leżą. Weź tapsa i pracuj dalej. Nie świruj. Witam Państwa bardzo serdecznie, nie pamiętam w którym już odcinku, ale naprawdę tych odcinków już trochę jest, więc polecam oglądać, o kurczę, tu się zraniłem jak schodziłem. Polecam oglądać odcinki po kolei z playlisty USA z Jak to daleko, to na kanale tam zakładka playlisty. Zaczynamy nowy odcinek, polecam też nadrobić ten poprzedni odcinek, gdzie zabrał mnie do siebie na chatę autostopowicz amerykański Andre. No i co? I ciekawe w ogóle zderzenie. No ale o tym się dowiecie w poprzednim odcinku, a dzisiaj zaczynamy nowy odcinek. Jadę dalej w kierunku proszę ja was, ojej, z Detroit autostopem po Stanach. A jeszcze póki dojadę, to zabieram was do sklepu Dollar General, kupię wodę i pokażę wam trochę ceny, jakie są tutaj w sklepie. No więc żebyście trochę, wiecie, tych realiów liznęli amerykańskich. No i co, łapeczka, komentarz, poczta sandałowa będzie na pewno przyjemna i motywująca do dalszego działania. Zapraszam. Ach, ten plecak. Od Andre z poprzedniego odcinka wziąłem karton, bo Andre mówi taką dość ciekawą sprawę. Andre, stary wyjadacz, 70 prawie lat, mówi tak: Tomek, musisz wiedzieć, że w niektórych stanach autostop zakazany, ale kiedy jest autostop, kiedy jesteś autostopowiczem, kiedy wyciągasz kciuka, ale kiedy siedzisz i trzymasz kartonik z napisem miejscowości, to już autostopowiczem względem prawa nie jesteś. Więc to jest dość ciekawe. Teraz, moi drodzy Państwo, zapraszam Państwa do Dolara. Jesteśmy w telewizji. Byliśmy w telewizji. Idziemy kupić wodę. Tam woda taka stała na zewnątrz, ale to chyba jako zapas i nie jest to za darmo. Niemniej jednak my poszukamy sobie i zobaczymy, ile kosztuje woda. Zobaczcie, taka Coca-Cola w takiej butelce szklanej kosztuje tutaj 2,75. Ja cię kręcę, jaka droga, w szklanej butelce. Mleko 2% $3, 12 zł. Ale oczywiście za prawie 2 litry. Za 2 litry czekolady. Zobaczcie, taka 120 gram, 2,60. Ogólnie najmniejsze zarobki to może nie jest aż tak, jest tak drogo. W każdym razie na te nasze zarobki, no to te ceny się wydają takie troszkę, powiedziałbym, kosmiczne. Pójdę na olej i na żywność. O, mrożone rzeczy. Cebula jakaś mrożona, czekaj, meatball. Mięsne kulki, 2,75. To taka przetworzona żywność też nie jest taka droga. 3,50 takie chlebki z czosnkiem, które Andrew z poprzedniego odcinka z kosza wyciągał. Bo tutaj ogólnie powiem wam, że wyciąganie z kosza, dużo rzeczy można wyciągnąć z kosza. To tak jako wiecie, jako dodatkowa informacja przy oglądaniu. Dobra, butelka takiej dużej Pepsi, 2,75. O, Wild Cherry, to może być dobre. 2,75 za, uwaga, 2 litry. 2 litry, no, 2 litry takiej tej. No to już taka zbliżona cena do tych takich słodzonych napojów jak w Polsce. Przyszły czasy, że kupuję wodę za 4 zł. Czujecie to? Woda za 4 zł. Zobaczcie na to. Tego już w Polsce dawno nie ma. Karty Pokémon można kupić, 10 kart. Kurczę, baseball. O ja, ktoś kiedyś zbierał basebole? Na pewno ktoś zbierał ze starszych widzów. To lata 90. było popularne. 6 dolców takie karty. Ostro. Yu-Gi-Oh! To jeszcze ja grałem w to na podwórku. Za młodości. Ale niesamowite ty. Taylor Swift. Krzyżóweczki. Ściana płaczu. Ściana płaczu. Kurczę. No leki to takie jakieś, powiedziałbym, nie takie tanie. Dużo leków, zauważcie, na ból. No i pain. O proszę. 9 dolców. Boli? Weź tapsa i pracuj dalej. Nie świruj. Trzeba pracować. Gospodarka się sama nie napędzi. Ja cię, ile tutaj tych właśnie przeciwbólowych? Grubo jest. Jest grubo. No dobra, tutaj teraz mamy tak. Mamy olej
Tego oleju jest tutaj chyba litr, może troszkę więcej. Kosztuje to $5, to około 20 zł. Może litr z kawałeczkiem może tutaj być. Nie, o, tutaj jest 1,42. Prawie 1,5 litra. 20 zł. No to tak dużo, niedużo. Tutaj nawet tańszy można kupić. O, jeszcze tańszy można kupić. A w takich galonach to jeszcze taniej to wychodzi. 4 zł, 1,5 litra, $4. Tutaj, nie wiem ile, to chyba 1 galon. 3,78 litra. $9. No ale to jest najgorszy sort oleju. Suszona wołowina. $8. Ile tutaj tego jest? Kurczę, nie wiem. Ciężko powiedzieć, bo nie wiem, 74 gramy, $5. Jest w czym wybierać. I co myślisz, że kupisz taką, kupisz jedną? Nie ma bata, kupujesz albo 6, albo na chatę wracasz. Kupisz jedną puszkę? Nie kupisz, kupujesz taki wagon cały. Czaicie? Konsumpcjonizm. Gdzie ja to mam do plecaka schować? Patrzcie, jakie tam wagony leżą. Ale jaja. Snickersy takie. Twisty takie małe, takie. No i Milky Way'e takie tutaj. Kurczę, zmienił się brand chyba, bo w sensie nie brand, tylko kolor brandu. Ja wezmę Snickersy. A nie, może Twixy sobie wezmę. Schowam do plecaka, żeby mieć na czarną godzinę. Kupiłem tak. Orzechy, Twixy, Pepsi wiśniową spróbować, no i wodę za 4 zł. Cholera. To, co się wydarzyło, to wy nie zrozumiecie, nie uwierzycie. Stoję przy kasie, no te swoje takie drobne zakupy położyłem dla pani. Stoi taka pani starsza i mówi tak: a ty, młody człowieku, idziesz? Gdzie idziesz? Ja mówię: do Detroit idę, jadę autostopem, no jak wyjdzie, nie? A ta pani mówi tak: proszę policzyć na mój koszt te zakupy tego młodego człowieka. Ja mówię: nie, no nie trzeba, ja ogarnę. Ona mówi: nawet mi o tym nie myśl. No już tam myślałem, że mnie laską zdzieli. No i kupiła mi te rzeczy, czujecie to? Tak się głupio czułem, no głupio mi było. A pani taka sympatyczna, no, z 75 lat. No przecudowna, Irlandka. Ciekawa sytuacja, no powiem wam, te Stany to mnie zaskakują. I widzicie, że ja po prostu w tych Stanach, ja się tutaj szwendam jak włóczęga troszkę, a może nawet nie troszkę. Poznaję te Stany, a wy razem ze mną tak naprawdę od podszewki. No bo jeżeli coś złego ma się komuś stać, to najszybciej to mi się stanie. Gościowi, który jest najbardziej na świeczniku, a nie tym, co w samochodach siedzą. Za mną stacja benzynowa. Jeszcze o tym nie mówiłem, ale powiem, ile kosztuje paliwo w Ameryce. Trzeba zaznaczyć jednak, że tutaj sprzedają na galony, więc proszę się nie wystraszyć, że ta cena dotyczy 1 litra. Przy okazji tutaj jesteśmy. Killer Town. 1823 rok. Możecie na Google Mapsie sprawdzić, gdzie to jest. A teraz podchodzimy. Jest? If you can find 322. 322. No, I stay on the 80 road. Okay, well 322 will take you to the same place and it's nicer. To właśnie ta babcia. No cudowna babcia. Ale o czym wam chcę powiedzieć? Chcę wam powiedzieć o tutaj, że... Oj, kurde, się zagapiłem. Sytuacja taka, że tutaj tak, paliwo regularne, czyli benzyna 3,58 za galon, czyli galon ma mniej więcej 3,8 litra, to zobaczcie, to wychodzi mniej niż $1 za litr benzyny. Diesel 3,59, ciutkę droższy, no praktycznie nieodczuwalne, nie? No jak tanio, co? Taniocha, można żyć. Twix, test Twixa. W sensie Twix powinien smakować tak samo, no powiem wam szczerze, że no co tutaj może być? A może tutaj będzie bardziej słodki. To samo. Mówią, że w niektórych krajach niektóre rzeczy są słodsze, bardziej solone, pikantne, no to pikantne tak, a słodsze albo bardziej solone, żeby stymulować potrzeby konsumenta. A to jest tak normalnie, a to jest Pepsi wiśniowa. No i powiem tak, dawno nie piłem tak gównianego napoju. Ta wiśnia jest taką skarmelizowaną
chamsko sztuczną wiśnią, więc nie polecam. Kiedyś była taka też Coca-Cola Cherry, no to ona chyba była lepsza, znacząco lepsza, jakoś tak lepiej smakowała, a to jakoś to nie smakuje mi. Mordulat, nie świruj tutaj z Twixem i z Pepsi, tylko idź łapać stopa. Wiecie co, bo ja mam taki problem egzystencjonalny, że jak jestem w podróży, to mi się nie śpieszy. Kiedyś mi się śpieszyło, teraz mam w dupie. To brzydko powiedziałem teraz, zdaję sobie z tego sprawę, ale nie śpieszy mi się, bo w podróży, jak ci się śpieszy, to i tak dłużej będziesz jechał. Taka jest zasada. Taka jest karma. Dopiero to zauważyłem. Widzicie nazwę? Quickfill. Quick. Po prostu zderzenie języka angielskiego z językiem polskim to jest po prostu bajka. To jest bajka. Traveler Info Tune Radio 1630. Kurde, zaplułem się. Chciałem tutaj zabrzmieć jak amerykański broadcaster. Moja droga 80 w tamtą stronę. Czegoż czekasz, mordo? W tamtą stronę ja tutaj muszę jakoś chyba na ten węzeł wejść. Tutaj to koło. No więc dopóki nie ma znaku ostrzegawczego typu, że nie można tam chodzić, że pedestrian nie, no to ja normalnie włażę. Ale powiem szczerze, daj Boże, na razie tu wypluć, w sensie policji dużo nie widziałem. Są już znaki, motor vehicle only, no kurczę, no moje sandały nie mają silnika, więc nie będę już przechodzić tam dalej, ale też nie ma sensu. A tutaj jest motel, motel pewnie z 50 dolców kosztuje. 50 dolców to 200 zł, nie będę za nocleg 200 zł dać, no chyba, że baterie mi wszystkie w kamerach siądą, no to wtedy dopiero się skuszę na to. Dobra, stoję na tej drodze i będę łapać stopa, w sensie, no słaby ruch, ale jestem dobrej myśli. Ruch jak w Biedronce o 6 rano w niedzielę. I nie zawsze wychodzi. Ale jeszcze dłużej niż pół godziny w Stanach nie stałem. Nie jest źle. Tamtych ziomków widzicie? Kurde, ale zalewa. Podwieźli mnie tutaj i sami wrócili. Zalewa. Ale dobra, mniejsza z tym, no. Gościu wyszedł. Takiego renegata, dwóch renegatów złapałem. Babcie mieli z tego. Nie, mama ich z Polski była. Gdzieś tam z okolic Warszawy. Chciała przed śmiercią wrócić do Polski, zobaczyć Polskę, ale się nie udało. No i chłopaki jeden tam prowadzi, drugi brat. Ten brat taki siwy mówi: ja 14 lat w pace siedziałem. Ja pierdzielę, myślę sobie, kurde. Pytam się, a za co? On mówi: no bo wiesz, ogólnie broń to ja mam tutaj w pięściach, no i była bójka. Pobiłem gościa tak, że po kilku dniach po prostu odszedł w niebiosa. No i za tą bójkę z takim efektem dostał 14 lat. Summa summarum. Bez użycia broni, tylko po prostu wręcznie. Więc taka sytuacja. No ale jak tam dalej było, to ciężko powiedzieć. W każdym razie, jak siedzisz w samochodzie na autostopie z takimi delikwentami, no to powiem wam, że daje do myślenia, ale nie trzeba fiksować. I wbrew pozorom najgorsze w tym wszystkim, wiecie co było? To, że oni mówili bardzo szybko. Oni mówią, kurde, tak tym angielskim mówią szybko, nie wiem, tam na przyspieszeniu 5 razy. Jak ja to mam zrozumieć? Jak ja, kurde, dopiero tutaj się wchłaniam w ten angielski. Reward $10,000, 40 000 złotych. O, ten gość doprowadził, tak jakby jest odpowiedzialny za tak jakby odejście w niebiosa Jeremiego Leffera i tutaj jest poszukiwany. Rodzina na własną odpowiedzialność tak jakby szuka sprawcy, szuka sprawiedliwości. Ciekawe, co? Powiem wam, że jak się człowiek tak szwenda, to różne rzeczy takie nieoczywiste po prostu gdzieś tam widzi. Trzymam się tej drogi międzystanowej 80, żeby mniej więcej tak sobie zobaczyć, jak to podróżowanie tutaj wygląda, i powiem wam, że podoba mi się bycie na tej drodze, w sensie odskakiwanie od tej drogi od czasu do czasu jest naprawdę fajne, ale nie wyobrażam sobie autostopu i jechania gdzieś tam taką poboczną między miasteczkami z prostej przyczyny, bo to brzmi dobrze, że wiecie, można by było jechać chyba drogą 322, która idzie wzdłuż, ale prawda jest taka, że
przeskakujesz z miasteczka do miasteczka, załóżmy co 10 mil i z każdego miasteczka musisz teoretycznie wyjść. Więc to naprawdę, to wprawia, że twoja podróż jest hardkorowo męcząca. Dubois, taka ulica jest w Białymstoku. Nie wiem, czy dacie wiarę, czy nie. Jak nie, no to sprawdźcie. I wiecie, co doszło do mnie? Doszło do mnie to, fakt taki doszedł, że jak wyjechałem z dużej aglomeracji miejskiej, jaką jest New York, New Jersey, między innymi, to normalnie tutaj w ogóle w Pensylwanii nie widzę czarnych. Dziwne to jest i bardzo dużo w ogóle przy domach jednorodzinnych widać coś tam Trump, że wiesz, że jestem za Trumpem. W sensie tutaj naród jest naprawdę podzielony politycznie. Aż się boję w ogóle cokolwiek powiedzieć związanego z polityką. Ja w ogóle się nawet na ten temat nie tego. Ja mówię, I'm from Poland, I didn't know what happened here i koniec. I mówię tak. I tyle, no i po temacie. Jest nasza droga. Tu idzie ta cała, wiecie, międzystanowa. No i tam ogólnie nasza droga jest. Dobra, to tutaj będzie lepiej. Tutaj jest więcej aut, więc powinno być wygodniej i lepiej. Stąd jeszcze nawet jadą, więc spoko. Więc większa szansa. Trzymajcie kciuki. W podróży nie zapominamy o przyjmowaniu witamin. Dieta uboga w minerały i witaminy musi być uzupełniona. Ciekawe jest to, kto do mnie ogólnie, wiecie, macha, nie? Bo to jak stoisz na autostopie, to często ludzie albo po prostu ignorują i jadą przed siebie, albo witają się. Więc bardzo często widać, że machają do mnie jacyś harley'owcy starszej daty, jacyś tacy wyglądający na hippie, też starszej daty. No i rzecz jasna, jacyś tacy ludzie poza totalnie schematem, którzy tak jak byli w pace na przykład, nie? To jakoś tak z sentymentem ci, no starsze osoby, młodzi to po prostu wiecie, tak target i nawet żeby tylko nie spojrzeć, bo zaraz ten gość autostopowicz spojrzy na mnie i spali mnie jak laserem. Ci ludzie po prostu, powiem wam, coś takiego robią. W drugą stronę odwracają głowę, tak jakbym, nie wiem, no. Tak jakby robili coś złego, albo ja bym robił coś złego. Ale fajną przyczepę ma gość. Zobaczcie, taka srebrna. Pojechał sobie. Ty, jakoś mi słabo tutaj idzie, wiecie? Już 20 minut stoi i nic. Słuchajcie, moi drodzy, teraz jadę z Polem. Thank you so much that you pick up me. Thank you, bro. Paul. You are from California, yeah? Yeah, from California. Słuchajcie, jest zarąbiście, idzie jak po maśle normalnie, jak po maśle. Na stacji masz bankomat i zobaczcie, takie dreamcatchery. Taki hipisowski trochę style. A jak tracisz energię, no to ładujesz sobie taki ten energetyk, mały shot i energia wraca. My z Polo lecimy dalej. Trafiło mi się fajnie, bo mogę sobie fajnie pogadać z moim kumplem i to jest gicior. Sproca, niby samochód, ale motocykl. Niezłe to jest. Szanowni Państwo, jesteśmy pod Toledo. Poszło tak szybko, że ja w szoku jestem, w takim szoku, że ciężko mi w ogóle ten szok opisać jakkolwiek. A tutaj widzę, ja pierdzielę, Camaro. Proszę zobaczyć. Dla fanów motoryzacji pokazuję Camaro. I rok, o taką furę to ciężko po prostu już zobaczyć na drogach w Europie. Słuchajcie, ja się zbieram pomalutku. Ma przyjechać po mnie mój znajomy Romek. Ciekawe jest to, że przejechałem już tam kilka stanów. W ogóle autostop ideolo. Kierowniku ideolo. Ale ceny paliwa są drastycznie, w ogóle się zmieniają. W sensie drastycznie. No ta cena się różni i to bardzo, nie? I zobaczcie, nawet fajki też się cena różni, bo 5,76. Ja nawet wziąłem Marlboro za 13 dolków. Więc powiem wam szczerze, że jestem tak pozytywnie, kurczę, zaskoczony, nie? Ale te węzły komunikacyjne, które tutaj widać w Stanach, to mózg rozbity. Źle wysiądziesz, źle zjedziesz, no to po prostu bieda na całego. Więc trzeba uważać.
Kibel tutaj. No tak powiedziałbym, nie jest za czysto, ale to w zależności gdzie ty jak trafisz, nie? Ty, powiem wam, że dość ciekawa w ogóle sprawa. Pytam panią, gdzie toaleta, a pani do mnie mówi: kochanie, skręcisz na prawo i będziesz miał toaletę. Ja mówię, ale zalewa. Wiecie, ten angielski, nie? Śmieszne to jest. Takie, no aż się trochę zaczerwieniłem. Kochanie, skręcisz na prawo i będziesz miał toaletę. No i moi szanowni widzowie, przecież wspomniałem, że zaraz mnie znajomy stąd zabierze. Wyobraźcie sobie, że z Podlasia Romek i jego żona zaproponowali mi, że mogę się u nich zatrzymać. Ale to nie są widzowie, w sensie może oglądają, może nie, może oglądacie. Romek, pozdrawiam serdecznie, ale jest to taka jakby rodzina, przyszywana rodzina, nie przyszywana, no, jakaś tam rodzina, ale nie z mojej strony, tylko z mojej siostry męża strony, więc tak się ułożyło. Powiem wam, że nie złapałem jeszcze tira. Ci tirowcy to ciężki temat, ale nawet nie było potencjału, żeby złapać, bo nawet nikt nie wyraził jakiejś takiej minimalnej chęci, żeby się zatrzymać, więc będę nad nimi jeszcze pracować. Jeżeli chodzi właśnie o takie złapanie tira, to chyba najłatwiej by było podejść i zagadać, bo jednak ci tirowcy to mają poczucie chyba, że tam jak wkroczysz do nich, no to wkraczasz do ich chaty, no ale też tak mogą mieć, no bo przecież tam mieszkają i spędzają dużą część swojego czasu. Tak czy inaczej, no nie udało się złapać, ale jeszcze nie tracę nadziei. Dacie wiarę? Orzeszki ziemne o smaku ogórka. No tego jeszcze nie grali, tego to ja ile żyję to nie widziałem. Zaraz zrobimy test. Proszę siedzieć wygodnie. Kurde, jakiś Meksykanin zapieczętował, ty. No nie otworzę. O co chodzi? Dobra, mamy to. Ty no, zapach jak fistaszki. Nic specjalnego. Ta Ameryka to mnie dojedzie. O smaku ogórka. Ale jaja. To o smaku pikli. O smaku sałatki ogórkowej. Faktycznie na pierwszym smaku tak smakuje. Ale zalewa. Orzeszki o smaku ogórków korniszonych. Ale beka. Moi drodzy, będziemy kończyć. Melduję się spod Toledo w Stanach Zjednoczonych. No i co, łapeczka, komentarz, poczta sandałowa, żeby odcinki szły dalej w świat i żeby kierownicze sandały miały energię, paliwo do tego, żeby zwiedzać świat i wam pokazywać ten świat. Dziwny tak, a niekiedy odczarowywać, czy to w jedną, czy to w drugą stronę, bo to właśnie o to chodzi na kanale Jak to Daleko. Zobaczyć, jaki jest prawdziwy, nieprzekłamany przez wielkie ekrany świat, w którym żyjemy. Kurczę. Kończę, moi drodzy. Bardzo miło było was gościć na dzisiejszym odcinku. Czołem, pozdrawiam serdecznie. Kolejny odcinek będzie z Michigan. Z Detroit najprawdopodobniej. No chyba, że jakiś inny plan wyjdzie. No nie wiadomo, no. Pożyjemy. Zobaczymy, kierowniku.